No cześć, trochę czasu już minęło od ostatniej trasy, ale dziś ruszamy w nową. Wolwek, szykuj się! Oh my god! Do załadunku mamy jeszcze chwilę, więc trzeba zatankować. W trakcie dojazdu trochę sobie pogadamy o sytuacji w transporcie, opowiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Troszkę też popowiadam Wam, co tam u mnie aktualnie się dzieje. Dojeżdżamy na załadunek i musimy przygotować naczepę. Później spinamy ładunek, szybki obiad i można iść spać, bo jedziemy nocą. Także przyszykujcie sobie coś dobrego do picia, no i życzę miłego oglądania. Dobry, no to zaczynamy ten tydzień od tankowania, bo jakby od czego innego mi można było zacząć trasę, jak nie od paliwa. No więc plan jest taki, że mam załadunek plus minus o 10, w tej chwili jest po 7. Startuję sobie dużo szybciej, no bo generalnie to tak czy inaczej jazda będzie w nocy, a trzeba wcześniej się przygotować do załadunku. Przygotowanie takiej naczepy to jest dużo dłużej, bo jesteśmy Volvegiem oczywiście, jak widzicie po fotelach skórzanych, więc tak, trzeba przygotować zestaw, przygotować naczepę, posmaruję sobie pewnie łańcuchy, muszę zrobić na balkonie miejsce na najazdy, bo mam najazdy na podłodze, a tym razem najazdów nie potrzebuję. Są też mega ciężkie, ich sama nie dam rady przesunąć. Gdzie przesunąć? Je trzeba na balkon wystawić, więc na to nie ma szans samej, ale tak sobie przygotuję, żeby to szybko poszło już, jak przyjadę na załadunek. No więc sobie tak startuję na spokojnie. Liczę na to, że o 1:00 będę już poładowana, oby tak było oczywiście, no i wtedy, proszę Państwa, w nocy jazda. Sobie zjechałam z tej strony, wcofuję dlatego, że potrzebuję dzisiaj też AdBlue zatankować. Jezu, gdzie mam kartę? Bo teraz nie tankuję na oryginalnym Eurowagu, tylko takiej normalnej i potrzebuję karty, ale kartę to ja mam, chociaż ja mam PIN. Ha! Widzicie, bo ja cały czas używam aplikacji generalnie i zawsze się staram tankować na tych oryginalnych track parkach, no i mam w aplikacji wszystko, 2 karty obydwie, i do Volviego, do Volvega, tylko sobie wybieram, z której chcę, nie? Ale czekajcie. Tu jest karta pewnie, tak? Tak jest, tu jest karta, tu jest moja karta Eurowag i do tego gdzieś PIN powinno mieć zapisany i idziemy tankować. Boże, z tymi pinami. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. I myślicie, że pamiętam? Już zapomniałam. A, dobra, wezmę do kieszeni. Nie, bo zgubię. Zgubię? Nie zgubię. A. Patrzcie, a tu od rana już inspektorki. Co? O, to co? Kable. Kable, nie kable, ale jest dzisiaj piękny dzień. Patrzcie, jaki ładny wschód słońca. No i Volveg wielki, on to jest wielki. Z tej strony mamy AdBlue, do tego tak stanęłam, a tak kojarzę. Tak, tu jest AdBlue, dobrze. Ten zestaw na pusto pali 40 litrów przy ekonomicznej jeździe. Bo przy takiej jeździe na odcięciu, no to 45-46. Czyli tu będzie nasza 11, ale jeszcze AdBlue. Ciekawe, czy sięgnie, czy nie. Chyba mi nie sięgnie, coś czuję. A może sięgnie? A, sięgnie. A tak strzela pistolet. Trzeba znaleźć, trochę nim poobracać, gdzie, w którym miejscu łapie magnes. O, widzicie? Znalazłam ten punkt. Ale piękny poranek. Takiego dokładnie potrzebowałam dzisiaj poranka. Czekajcie, bo widać. Powiem Wam szczerze, ten Volveg taki przykurzony, brudny. On ostatni miesiąc stał w Polkarze. Tam Goldhofer miał swój roczny przegląd gwarancyjny, więc zostawiłam chłopakom na spokojnie, że mogli tam wszystko dokładnie poprzeglądać. Więc generalnie to Goldhofer przyszedł przegląd, bez żadnych jakichś tam problemów, usterek żadnych tam nie było, więc fajnie. To jest raz. Druga kwestia jest taka, że ja byłam przecież cały wrzesień praktycznie na targach. Pierwsze byłam na targach w Hanowerze, później byłam w Warszawie na wydarzeniu, na evencie. Później z kolei byłam w Hamburgu na targach energii wiatrowej. Później powiem Wam szczerze, jak wróciłam i to wszystko razem zajęło 3 tygodnie, to ja byłam tak wykończona psychofizycznie, że ja po prostu nawet nie jeździłam do biura, tylko pracowałam z domu, dosłownie z sofy.
Taka byłam po prostu wykończona. Też te podróże były dosyć trudne z przebojami. Jak oglądacie moje socjale, to wiecie, że był bagaż zagubiony 2 razy. Byłam na premierze, na premierę Office'a od Eurovac. Nie dotarłam w ogóle. Dotarłam dopiero drugiego dnia. Byłam w dresach, bo bagaż dalej nie dotarł. W nocy dalej nie chcieli go wydać, bo powiedzieli, że trzeba jeszcze go prześwietlić, więc w końcu wydali, bo ktoś się zlitował i akurat jeszcze był po pracy, więc było przebojów co niemiara. No ale tak to jest. Taki był ten wrzesień. Jeszcze na jedną konferencję miałam być na 100 CEO. Tam to w ogóle wyszedł przypał, bo miałam w ogóle być mówcą na tej konferencji, ale się okazało, że dostałam zlecenie na Volvega, więc przerzuciłam zestaw specjalnie na załadunek. Stawałam na głowie generalnie i oczywiście jak to jest, jak ja potwierdzę jakąś konferencję, no to wtedy akurat dostaję zlecenie. No więc wiadomo, że zlecenie jest zawsze priorytetowe. No i się okazało, że jak przyjechałam na zlecenie, 3 godziny przed, to się okazało, że zlecenie jest odwołane. No i co się w takiej sytuacji dzieje, szczególnie w takim zestawie, co jak słyszeliście, to ma takie duże spalanie. I to trochę kosztuje, żeby go tak przerzucić 200-300 km, a się w ostatnim momencie odwołuje, no to generalnie po prostu się negocjuje. Wiadomo, że to zawsze zależy od tego, co jest zapisane w zleceniu. No mi się udało wynegocjować kilkaset euro zadośćuczynienia, tak żeby po prostu starczyło na koszty paliwa i kontraktu serwisowego. Gdzie to jest umiejętność? Są czasami takie pistolety AdBlue, fajne, że w ogóle nie wybijają, a są takie, że właśnie non-stop wybijają, a są takie, że są pół na pół i trzeba znaleźć ten taki fajny punkt i wtedy leci je to. Widzicie, w Volvim to mam magnes, przez to, żeby plandeki nie podnosić. Bo z kolei Volvim dobrze zrobiłam, tam zamówiłam duże baki, ale z drugiej strony to też największe oryginalne, 1400 litrów i takie były, no ale z kosztem odległości między bakiem a podłogą w solówce i efekt jest taki, że właśnie tam ciężko jest włożyć ten pistolet AdBlue, a jak wiadomo pistolet AdBlue, czy tam amerykańskiego defa potrzebuje magnesu, żeby zostać aktywowanym, żeby puścił AdBlue, nie tak jak z paliwem, że można włożyć do bańki, gdziekolwiek, do wiadra i włączyć i się leje. Tutaj potrzebny jest magnes dodatkowo, właśnie po to, żeby nie zatankować AdBlue do paliwa. Ja i tak potrafiłam. 75 litrów weszło. Ach, czekajcie, no właśnie. Tak, zamkniemy. No dobrze, teraz też mamy wszystko, mamy paliwo, mamy AdBlue. Mamy jeszcze też trochę czasu, szybko poszło, nie było kolejki, więc fajnie. Coś mi się wydaje, że pójdziemy jeszcze na śniadanie, bo tutaj te 300 pletów widzę od dnia 1 maja bonami obiadowymi nagradzani będą tankowanie karta płatnicza, gotówka 300 litrów, karty flutowe 500 litrów. Tak czy inaczej łapiemy się na obiad, na bon, weźmiemy chyba śniadanie, co? Dzisiaj będą ciężkie łańcuchy, dzisiaj będzie ciężka praca, idziemy jeść! Pierwsze oczywiście przestawimy auto. Żeby przestawić auto, to pierwsze pójdę jeszcze zapłacić, żeby nie było jakiegoś tam przypału, że za mną ktoś tam lata po stacji. No więc czekajcie. No i jesteśmy. Zamówiłam sobie jajeczniczkę. Jeszcze dostałam żurek na drogę, więc fajnie. Mamy fulla. Od razu sobie praktycznie wyzeruję paliwo. A w sumie wszystko zresetuję. Reset kartę schowam, bo ja ją zaraz przecież inaczej przywalę. Człowiek nieprzyzwyczajony do trzymania karty, do używania karty, więc zawsze mamy potankowane. Do pełna. Kluczyk trzeba wyciągnąć, bo inaczej zgubię. Tu na prawo. Cała na prawo. Manewruję, na pustym placu to coś przywali. Znacie to? Dlatego ja mam zawsze przy manewrach włączoną tą kamerę na lusterku martwego punktu, bo poza martwym punktem to generalnie ta kamera daje mi takie poczucie bezpieczeństwa w czasie manewrów, że wiecie, jak się czasami manewruje, człowiek się skupi na ogonie, a zahaczy przodem. A ten ciągnik jest jeszcze długi, 4-osiowy, więc wiadomo, że jeszcze łatwiej jest to zrobić. Dobrze. Idziemy jeść. Volvek jest piękny, prawda? Ale to jest bestia. Bestia! Patrzcie, co tam jest. Piomar. Jesteśmy na Rogowie. Generalnie tam nieraz Volvi stał. A Volvi, by the way, już jest w trasie. O 10 miał się ładować pod Krakowem, więc jakoś to chyba idzie do przodu. Zobaczymy. Oj, jaki on piękny, patrzcie. Po prostu nie mogę nie patrzeć na niego w ten sposób. Piękny jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak to mam. Szybko. Ale ta krótka jest cieplutka, fajna.
Pora zamontować znowu uchwyt. Jezu, pamiętacie te przystawki Manfrotto? Dawniej one kosztowały 5,5 stówy. Taką jedną zgubiłam jeszcze, jak jeździłam z Kanią na wiatrakach. Pamiętacie jeszcze, jak miałam taką ciężką kamerę? I wtedy ona odpadła pod wpływem różnicy temperatury w trasie i zgubiłam i straciłam i GoPro i tak dalej. Nie, to GoPro było, nie taka ciężka, tylko GoPro. Dobra, jedziecie teraz za szybę. Już telefon, bo muszę jeszcze zrobić kilka telefonów po drodze. Tym razem starałam się wziąć tak mało rzeczy na trasę, jak to było możliwe, i tak wzięłam za dużo. Generalnie to już sama nie pamiętałam, co mam w tym Volvegu, a co nie mam. Bo dawniej miałam tak trochę Volvin, trochę Volvegu. No a teraz jak jeździ już kierowca, w ogóle właśnie, no to skończę ten wątek. Teraz jak jeździ kierowca, no to stamtąd wzięłam wszystkie swoje rzeczy. No i z tym Volvegu, ale z tym Volvegiem to też tak ostatnio właśnie było, że te zlecenia były, a później były odwoływane. I powiem Wam szczerze, że Volveg to już dużo nie jeździł. I nie przez to, że mi się nie chce, ale raz, że po prostu na takie ciężkie zestawy w tej chwili nie ma w ogóle zleceń, więc są niezłe jaja w transporcie, bo ja to jestem młody przewoźnik, więc wiecie, ja takim zestawem wożę to po prostu, co nie są w stanie przewieźć duzi przewoźnicy. A teraz ci duzi, starzy przewoźnicy, to oni sami nie mają co wozić, bo tak nie ma właśnie co wozić dosłownie. Więc ja, żebym mogła w ogóle tutaj coś zaproponować cenowo na takim ciężkim zestawie z takimi wysokimi kosztami, no to ja muszę mieć ładunek taki z 50 ton. To jest w ogóle tak, jak Wam powiem szczerze, jak to jest w tym transporcie. Jak ja robię wyceny właśnie, to jak próbowałam kilka razy robić takie wyceny na 40 ton, to się okazuje, że wiecie, 40 ton i 40 tutaj to się robi 80 ton. Więc te zezwolenia na takich ciężkich zestawów są już generalnie strasznie drogie. To jest, wiecie, kilka tysięcy euro za jeden kurs. A takie 40 ton można zabrać na zestaw o wiele, wiele lżejszy. No i mało tego jeszcze okazuje się, że wygląda na to, że dosyć często się zdarza, że te lżejsze zestawy, no to ja jeżdżą bez zezwolenia. Więc jak sobie, wiecie, ucinają, mają niższe koszty, niższe spalanie i jeżdżą jeszcze bez zezwolenia, no to takie ceny, jak ja czasami słyszę, jak przewoźnicy potrafią dać, tak na 35 ton, no to mi to na paliwo by poszło. No, a takim ciężkim zestawem, no kto pojedzie bez zezwolenia? No więc tak to jest w tej chwili, ale nic, cieszę się, że jest to zlecenie. Myślę, że dzisiaj się już nie odwoła. No i tyle, jedziemy się ładować. A co Wam miałam jeszcze innego powiedzieć? Właśnie, wiem, co miałam Wam powiedzieć. Co z Volvim i co z kierowcą, bo pamiętacie, że była rekrutacja i generalnie to powiem Wam szczerze, tak całkiem w tajemnicy, że ja miałam po prostu straszną nadzieję na to, że wezmę jakąś dziewczynę pod swoje skrzydła do nauki. Natomiast się okazało, że niestety, a chciałam jeszcze z Podkarpacia, żeby było blisko do bazy, bo wiadomo, że ja sama jeździłam dużo do pola, dojeżdżałam, więc też jak kogoś zatrudniam, to chciałabym po prostu, jak już inwestuję w relacje, to już inwestuję na 100%, więc tak pomyślałam, że wezmę sobie jakąś dziewczynę, będę się dzielić swoją całą wiedzą, jaką zdobyłam przez te 13 lat jazdy. Będzie miała dziewczyna firmę pod nosem, jakoś będziemy to układać. No ale się okazało, powiem Wam szczerze, że raz, że jest chyba mało dziewczyn na Podkarpaciu, a dwa, że te, które były, to już były zainteresowane, ale później się okazało, że się trochę wystraszyły słynnego zestawu, no i zrezygnowały, bo nie chciały być jakoś tam rozpoznawane, więc ta sytuacja też na rynku transportowym, to nie wiem, na ile widzicie, czy nie, na ile nie widzicie, na ile stoicie, na ile nie. Na początku roku była taka średnio wesoła, więc ja się po prostu bałam zatrudniać kierowcę na pełen etat, bo to wiadomo, że wiąże się z kosztami i jak się nie ma roboty, no to jest kiepsko. Kierowca też, jak siedzi w domu, to też się denerwuje, bo przecież 10 lat byłam zatrudniona, więc wiadomo, że nikt nie chce siedzieć w domu, tylko każdy chce jeździć i zarabiać. No więc się zdecydowałam na to, że ostatecznie na razie biorę kierowców agencyjnych od Fast Drivers, no i na razie jest ok. Na razie obserwuję po prostu, jak wyglądają stawki, jak wygląda ta praca
Widać, że już trochę się poprawiło. Pierwsze pół roku było naprawdę tragiczne, dlatego Volvi bardzo mało jeździł, bo nie wiem, na ile macie świadomość stawek i dostępu do pracy takiego małego przewoźnika jak ja z jednym autem. No to generalnie to jest kiepska, więc wiecie, jak jest dużo roboty na rynku, no to wszyscy zarabiają. Jak jest mało roboty na rynku, no to tylko duzi zarabiają. A później jak jest, no to takie kółko. No mniejsza z tym, taka jest po prostu specyfika tej branży. No ale mam nadzieję, że już będzie troszkę lepiej. Widać, że ta działka standardowa transportu już ma się lepiej i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. No ale wiadomo, że transport jest bezpośrednio związany z sytuacją ekonomiczną, więc jak sami widzicie, jak się dzieje, są masowe zwolnienia w różnych firmach, jest inflacja, jest wojna, jest kryzys, więc jak nam, ludziom, kiepsko się żyje, no to nie wydajemy, nie kupujemy, nie inwestujemy, więc się nie transportuje. A jeżeli chodzi o ten transport podnormatywny, no to z kolei chyba tak wszyscy już czekaliśmy, jak się zmieniła władza, że będzie ustawa wiatrakowa i że będzie co wozić i że ruszy ta energia odnawialna w Polsce. Natomiast wygląda na to, że to się jednak jeszcze nie wydarzy. Minął rok, no i widzicie, dalej nie ma za bardzo tych wiatraków w Polsce. Ale powiem Wam szczerze, że jak ja sobie, dla mnie oczywiście właściciela jest to mocno stresująca sytuacja, bo muszę przecież i płacić i leasingi, i wypłaty. Natomiast tak sobie przypominam, jak te 10 lat mojej pracy i 6 lat na gabarytach wyglądało, to jest takie, wiecie, takie albo jest tak strasznie dużo roboty, że wszyscy mają robotę i dalej jest mało zestawów, albo tak jak jest teraz, że po prostu nikt nie ma roboty, tylko gdzieś tam raz na jakiś czas coś się wozi i wszyscy stoją, i wszyscy czekają, i wszyscy biedują. A później znowu jest robota i znowu się to robi ile się tylko da i no widzicie. I teraz pamiętam, jak wróciłam z Ameryki, to był właśnie taki okres, nie wiem czy pamiętacie czy nie, że jak wróciłam z Ameryki, to ja przywiozłam chyba jedno śmigło, a później to non-stop woziłam jakieś słupy, jakieś takie generalnie jakieś skrzynki, jakieś małe elementy i bardzo dużo siedziałam w domu. To pamiętam, że był taki rok, a może nawet jeszcze więcej niż rok, ten 2018 na 2019, który był strasznie kiepski w tym transporcie ponadnormatywnym. Wtedy naprawdę nie było co wozić. No i pewnie było mniej więcej tak jak teraz. Więc nie pierwszy, nie ostatni raz, tylko że teraz po prostu pierwszy raz jako przedsiębiorca, pierwszy raz mam teraz taki wiecie, dostęp do informacji, do prawdziwej informacji tego, jak wyglądają stawki na rynku, no i jak wygląda dostęp do pracy. Bo jak człowiek był kierowcą, to mi się zupełnie inaczej wydawało, że to zupełnie inaczej wygląda, a teraz jak jestem po tej stronie, to powiem Wam szczerze, to jest inna rzeczywistość, niż jakoś ja sobie wyobrażałam. Za to wiecie co, mamy dzisiaj Dzień Nauczyciela. Gdybym w 2011 roku nie podjęła decyzji o tym, że zrobię prawo jazdy, bo to w 2010 w grudniu, pamiętam, 20 chyba około, generalnie w przerwie międzyświątecznej, pamiętam, że się załadowała informacja, Instytut Samochodowy to był? Instytut Transportu Samochodowego, ITS to był? Chyba tak, nie? Generalnie załadowała mi się informacja o zdanym certyfikacie kompetencji zawodowych przewoźnika, a w lutym chyba już zdawałam egzamin na C w 2011 i później chyba właśnie zaraz za 2 miesiące zdawałam E i później jeszcze zdawałam od razu D, bo mi się jakoś tam udało wynegocjować dobrą stawkę i poszło. Byłam taka zaprawiona w egzaminach i jazdach, że od razu poszłam na żywioł z tym. No i później długo szukałam pracy. Ale w końcu pierwszy raz w trasę wyjechałam według mnie w połowie listopada, czyli za miesiąc będzie w zasadzie już pełnych 13 lat. Chociaż ten rok był, to był taki pierwszy rok, gdzie tak bardzo mało jeździłam. No ale taki rok za to zbudowałam coś, czego bym w życiu nie podejrzewała siebie, że zbudowałam. Raz, że postawiłam biuro. 2, że mam oprócz mnie 3 osoby pracujące w firmie. Tylko dla mnie, czyli na pełen etat.
Kolejny punkt jest taki, że powprowadzaliśmy programy, mamy wszystko już praktycznie ustrukturyzowane, więc teraz tylko już jakoś tak się dogrywamy, a wiadomo, że to już jest takie coś, co się nigdy nie kończy, więc ja tyle na targach jeździłam. Ja generalnie jeździłam na targach i robiłam robotę szefa. Wy sobie to wyobrażacie? Ja nigdy nie podejrzewałam siebie, że ja będę robić taką robotę. Natomiast w związku z tym, że tak mało jest tej pracy na rynku, to po prostu musiałam wyjść spoza te wszystkie kontakty, które miałam. No i trzeba było jeździć na targi, trzeba było poznawać ludzi, trzeba było rozmawiać, trzeba wysyłać trzeba wysyłać maile, prezentacje, trzeba robić spotkania. Więc wyobraźcie sobie, że ja w takiej małej firmie nawet mam CRM. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, czy nie. Czekajcie, nie wiem, się tutaj... Więc ja w takiej firmie mam CRM. CRM to jest taki program do porządkowania sprzedażowym, co oznacza, że to jest taka baza jakby swoich potencjalnych klientów, gdzie właśnie się wpisuje firmy, wpisuje się kontakty, wpisuje sobie się na przykład jakieś przypomnienia, wpisuje się notatki, komentarze, wpisuje się tam jakieś też założenia, cele i tak dalej, więc powiem Wam szczerze, że jak rynek się trochę zmieni, to po prostu będę mieć tak strasznie dużo kontaktów, że myślałam, że w ciągu życia nie będę mieć tak dużo kontaktów. Także ostatecznie może ten kryzys nie jest aż taki zły, bo dzięki temu ja zaczęłam robić coś, czego generalnie nie lubię robić, bo ja wolę jeździć. No a tak musiałam się przełamać i musiałam zacząć robić robotę szefa, której wcale nie chciałam robić, no ale robię ją. Ostatecznie myślę, że wyjdzie to na dobre. Trochę mnie to stresu kosztowało i kosztuje. No i taka jest akcja dmuchania porannego. Ja też dmuchałam. Pozdrawiam panów, policjantów. Tak jest. Trzeba pilnować. Nie ma popijaków jazdy. Popieram. Zabierać prawo jazdy. Zabierać wszystko. Zabierać ich z drogi. O kurde, 2 godziny. Ale 45 minut z tego był załadunek, 3 godziny. Ojejku, no niestety
jest 8 łańcuchów 10-tonowych na jazdy. Całe szczęście, że chłopaki pomogli. Dzięki chłopaki za to, że przerzuciliście to na jazdy. Teraz muszę stąd wyjechać. Muszę rozpiąć. Tak to wygląda wagowo, proszę Państwa. Ten ostatni modulator, to co widzicie 12-12, on mi trochę przekłamuje. W rzeczywistości to jest ok, albo to jest tak, że te pierwsze 5 osi jest na jednym modulatorze, a te 2 jest na kolejnym. I tamten drugi coś tam jest nie tak, więc tak wygląda ta waga. Na dziś 112, więc teraz przechodzimy w inny tryb. Teraz to, proszę Państwa, trzeba przytrzymać tutaj. Patrzcie, co się stanie, tam gdzie jest taka ciężarówka IE. No i mamy już tryb heavy duty. No i słuchajcie, jest po robocie, Volvo jeszcze się tam troszkę chłodzi, a ja już jestem taka głodna. Wziąłem worek na śmieci. Ja mam jeszcze kanapkę wczorajszą z drogi. Będę jeść żurek i kanapkę. Jak zjem żurek i kanapkę, to ja idę w odwiedziny do DB Pro. Znacie to? Jak po łańcuchach się ręka trzęsie, jak się je zupę. Bądźcie pewni, że nie tylko mi, jako kobiecie. O, ale dobre. Wiecie, jak to jest? Jak się ciężko pracuje i się wtedy dostanie jeść. Miałam powiedzieć to jeszcze za darmo, ale zapomniałam, że przecież sama za to paliwo zapłaciła. No to dobry wieczór. Odpalamy maszynę, 15 minut do startu, niech się grzeje. Kawa się robi, jak widzicie, my w życiu nie maluje się na noc. No więc plan jest taki na dzisiejszą noc, że jest 260 km do jazdy. 270. Dzień dobry Pani Iwono. No cześć. Można kilometry? No. 21,11. 21,11. No. 21,11. Tak. Czyli co, w pół do równo startujemy? O pół do niby kierowca. O pół do niby. Dobra, czyli co, trójka? Na trójce dobrze, bo oni na piątce zawsze, nie? Nie, właśnie nie wiem. Tak oni, ja się dostosowuję. Ja tu jestem na doczepkę. Trójce zawsze jeżdżą tak, nie? Dla mnie na piątce, a teraz to wiecie, nie? No, to na radiu. Dobra, będziemy na tym. No. Co by tu jeszcze wygrzebać? Banany? Może. Ale pomidor? Może. Oliwa z oliwek. Grochówka, patrzcie, zrobiłam sobie grochówkę na drogę, taką wojskową. W zimie to zajebiście siada takie jedzenie. No chodź, bo ja tu mam swój plan. Moje ciasto, które sama zrobiłam w domu. Takie oldschoolowe, kawowe. Biszkopt z orzechami włoskimi i krem z kawą. O, zajebiste. Ho. Ale kawę narobiłam. Za dużo. Najlepsze w tym ekspresie volvowskim jest to, że on teraz cały czas tą kawę będzie grzać. Czuję, że zrobiłam taką po amerykańską, taką blurę, bardzo słabą. Słabą, no. Za mało kawy dałam, ale to nic. Dzisiaj nocka krótka, więc też nie ma co się może opijać kawą. Wygląda na to, że jest pełna gotowość.
Masz busa za sobą, nie wiem czy w tym busie już jest bilet czy nie. Jeszcze raz. Mówię, że masz busa za sobą, a nie wiem czy tam jest w środku pilot czy nie, bo widzę, że też chłopaki stoją na zewnątrz. Nie wiem czy to z tego busa czy nie. Wiesz co, Kwiatek, ja bym potrzebowała jeszcze 2 minuty, to mi już 11 wyjdzie. Już 59 mi skoczyło. No to spoko. Ciężko przejść obojętnie, bo 11. Tu was podłączę. Ja jak coś gotowa. Dobra, idziemy do przodu. Dobra, dawaj. Jedziemy do krawężnika bezpiecznie. No śmiało, i będą tu do krawężnika, wszystko może okej. I tyły ciemno, jedziemy. Kto za mną jedzie w ogóle? Halo. Jeszcze raz? O mama. A, dobra, dzięki. Objazdem czy przejeżdżamy przez mostek prosto? Tego małego już lecę tam do przyworu zamknąć. Śmiało, i będą tu znaki ze sprawy, daleko wszystko. To znaczki. Krawężnik z prawej, wszystko ok. I lewa. Ok, jedziemy. Chcemy za tobą? Jedziesz go na prawy, znak bezpieczny, zrobiony. Jedziesz. Wszystko do znaku, z prawej strony masz daleko, zrobione. Nie możesz ty czasem naczepy za nisko, tak by ci tam coś szorowało po asfalcie. Ale gdzie, jak szorowało? Taki, no nie wiem, taki słychać, takie coś, oby coś szurało po asfalcie dołem. Gdzieś na ciebie coś taki dźwięk dochodzi. A coś czuć czy nie? Nie czuć nic. Ale te chlapacze w dołu są za nisko? Nie. A te chlapacze tak powiedzmy mają plus minus 10 cm na asfaltu. Ja ustawiałam fajnie, wszystko dobrze powinno być. I taki jakiś dziwny taki klang, no nie wiem, albo akurat motor, albo coś słychać, ale taki oby coś szurało po drodze. Co tam takiego może być? Tam za bardzo nie ma co słychać. Może takie złudzenie. A teraz słychać? Nie jest teraz cisza. Jak nie lecą, nie wyjdzie, to jest okej.
prawa, okej, jedziemy. Prawy krawężnik daleko i wyspa zrobiona. Jest lewa, okej, prawa, okej, wszystko okej, jedziemy. Z prawej daleko, latarnia, krawężniki daleko, lewa, wszystko okej i zrobione. Prawy znak zrobiony, z lewej zrobione, ale było blisko. Jedziesz, lewa, okej, jedziesz. Jedziesz i jesteś za. I od razu całość. Dobra, całość. Bo na bus idzie i za busem będzie chwila przerwy. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, a kolejna część już wkrótce, a tam będzie się dużo działo. W szczególności dziś dziękuję wspierającym kanał, czyli Aeron Lada, Ariel Karp, Fab 3875. Dzięki.